Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na nieco nostalgiczne świąteczne ciasto, które swoją nazwą przywodzi mi na myśl popularną niegdyś bajkę dla dzieci. Przygotujemy makową panienkę, czyli puszysty makowo-kokosowy biszkopt przełożony waniliowym kremem z dodatkiem lekko kwaskowej konfitury i polewy czekoladowej. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione makowe ciasta. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od budyniu, który posłuży za bazę kremu. Do średniej wielkości rondelka przelewam około 400 ml mleka i dodaję do niego 100 g cukru i łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub podmienić część cukru na cukier waniliowy. Zawartość rondelka krótko mieszam do rozpuszczenia cukru i podgrzewam, aż zacznie się delikatnie gotować. W tym czasie do pozostałych 350 ml mleka dodaję 3 żółtka, 60 g mąki pszennej i taką samą ilość skrobi ziemniaczanej. Zawartość dzbanka mieszam do pozbycia się wszystkich grudek i uzyskania gładkiego płynu. Z tak przygotowaną bazą wracam na kuchenkę. Kiedy mleko zaczyna się delikatnie gotować, zmniejszam ogień pod rondelkiem na niski i stale mieszając dodaję bazę do gorącego płynu. Ostrożnie zwiększam grzanie i gotuję zawartość naczynia przez kilka minut do uzyskania gęstego budyniu. Nie przerywajcie mieszania budyniu, bo będzie bardzo łatwo przywierał do dna rondelka, a stąd już tylko jeden krok do przypalenia. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji pozwalam całości delikatnie zabulgotać i zdejmuję rondelek z ognia. Gotowy budyń przekładam do osobnego naczynia i dokładnie przykrywam jego wierzch folią spożywczą. Dzięki temu na jego powierzchni nie utworzy się nieprzyjemny kożuch. Naczynie z budyniem odstawiam do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie zajmuję się makowym biszkoptem. Do średniej wielkości miski przekładam 50 g mąki pszennej, 50 g bardzo drobno zmielonych migdałów, 100 g suchego niebieskiego maku, 50 g wiórków kokosowych i łyżeczkę proszku do pieczenia. Składniki suche krótko mieszam do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Miskę z produktami suchymi na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą składników. Do osobnej dużej miski wlewam 5 białek dużych jaj i dodaję do nich szczyptę soli. Białka ubijam za pomocą miksera do uzyskania gęstej i puszystej, ale jeszcze nie sztywnej piany. Kiedy łopatki miksera zaczynają zostawiać na białkach wyraźny ślad, zaczynam dodawać do nich 75 g drobnego białego cukru. Robię to powoli, w kilku partiach po około łyżce cukru naraz i za każdym razem dokładnie łączę cukier z białkami. Po dodaniu całego cukru białka powinny stać się gęste i lśniące. Wtedy dodaję do nich 2 żółtka. Robię to pojedynczo i za każdym razem łączę je z białkami na niskich obrotach, aż przestaję widzieć ślady żółtek. Żółtka nadadzą ciastu odrobinę koloru, więc jeśli chcecie, żeby wasz biszkopt był całkowicie jasny, możecie je pominąć. Po odpowiednim połączeniu żółtek z białkami zaczynam dodawać do miski produkty suche. Dodaję je w 3 partiach i za każdym razem delikatnie łączę je z pianą za pomocą silikonowej szpatułki. Zróbcie to bardzo delikatnie i postarajcie się nie wybić zbyt wiele powietrza z ciasta. Gotowe ciasto biszkoptowe przekładam do formy o rozmiarach 18 na 28 cm. Dno formy natłuszczam i wykładam papierem do pieczenia. Boków blaszki niczym nie smaruję i pozostawiam je suche. Ciasto rozprowadzam równo po całej powierzchni formy i wyrównuję jego wierzch. Warto się do tego przyłożyć, im lepiej to zrobicie, tym równiejszy wyjdzie gotowy biszkopt. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 20-25 minut do suchego patyczka. Dokładny czas pieczenia będzie zależeć od mocy waszego piekarnika. U mnie pieczenie zajęło dokładnie 25 minut. Kiedy biszkopt jest gotowy, wyciągam go z piekarnika i rzucam nim o blat z wysokości około 50 cm. Dzięki temu szybko wybijemy z niego powietrze i ciasto nie opadnie. Tak przygotowany biszkopt odstawiam w formie do całkowitego wystudzenia.
W oczekiwaniu na wystudzenie ciasta i budyniu przygotuję prosty poncz do nasączenia biszkoptu. Do niewielkiego naczynia wlewam 50 ml amaretto i 50 ml wody. Zawartość dzbanka krótko mieszam do całkowitego połączenia się składników. Gotowy poncz odstawiam i czekam na resztę składników. Kiedy budyń osiągnie temperaturę pokojową, zabieram się za przygotowanie kremu. Do dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła i ucieram je za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Wtedy zaczynam dodawać do niego budyń. Robię to powoli, po około jednej czubatej łyżce i za każdym razem dokładnie ucieram ze sobą zawartość miski do uzyskania jednolitej, gładkiej masy. Ważne jest, żeby masło i budyń były w zbliżonej temperaturze, inaczej całość może się zważyć. Warto też od czasu do czasu oczyścić ściany miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Gotowy krem na chwilę odstawiam i wracam do biszkoptu, który na tym etapie powinien być już całkowicie wystudzony. Boki biszkoptu delikatnie odcinam od blaszki. Ja to robię za pomocą cienkiej, całkiem sztywnej szpatułki, ale oczywiście możecie użyć do tego noża. Ciasto wyciągam z formy i odwracam je do góry dnem, żeby pozbyć się papieru do pieczenia. Wtedy za pomocą długiego noża z ząbkami przekrajam je na dwa cienkie, w miarę równe blaty. Najwygodniej byłoby użyć do tego noża strunowego, który zapewniłby jak najrówniejsze cięcie, ale nie każdy przecież posiada takie ustrojstwo w domu. Dolny blat ponownie przekładam do formy, w której wypiekałem biszkopt. Boki formy polecam wyłożyć luźno papierem do pieczenia lub folią rantową. Łatwiej będzie później wyjąć z niej ciasto. Za pomocą pędzelka solidnie nasączam biszkopt przygotowanym wcześniej ponczem. Możecie zrobić to również za pomocą zwykłej łyżki lub butelki do nasączania. Na zwilżone ciasto wykładam około 200 g dość kwaśnej konfitury i rozprowadzam ją równo po całej powierzchni. Mój wybór padł na konfiturę wiśniową, ale równie dobrze sprawdzi się konfitura z czarnych porzeczek lub malin. Weźcie to, co najbardziej Wam pasuje. Na tak przygotowany spód ciasta wykładam krem budyniowy. Rozprowadzam go grubą warstwą po całej powierzchni i staram się go wyrównać najlepiej jak to tylko możliwe. Im lepiej to zrobicie, tym lepszy będzie efekt końcowy. Warstwę kremu przykrywam drugą połową biszkoptu. Ciasto delikatnie dociskam do kremu, żeby wszystko odpowiednio się ze sobą skleiło. Nie używajcie jednak za dużo siły, żeby nie zgnieść ciasta. Górną warstwę również solidnie nasączam przygotowanym wcześniej ponczem. Postępuję dokładnie tak samo jak w przypadku spodu ciasta. Im więcej ponczu użyjecie, tym dłużej ciasto pozostanie wilgotne, ale też wyraźniej wyczuwalny będzie smak amaretto. Formę z ciastem na chwilę odstawiam i zajmuję się prostą polewą, którą ozdobię naszą makową panienkę. Do miski przekładam 110 g ciemnej 72% czekolady i dodaję do niej 110 ml 36% śmietanki. Naczynie wkładam do mikrofali na 15 sekund, po czym wyciągam, mieszam jego zawartość i ponownie wkładam do mikrofali na kolejne 15 sekund. Całą sekwencję powtarzam do momentu, kiedy czekolada całkowicie się rozpuści i utworzy ze śmietanką gładką polewę. Tak przygotowaną polewę wylewam na górę naszej makowej panienki i delikatnie rozprowadzam ją po całej powierzchni ciasta. Następnie posypuję wszystko odrobiną wiórków kokosowych. Dla dodatkowego smaku i aromatu możecie je delikatnie podprażyć na patelni, ale ja ten krok tym razem pominąłem. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki, najlepiej na całą noc, do zestalenia kremu. Następnego dnia odcinam ciasto od formy i zdejmuję boki blaszki. Właśnie dlatego wspominałem wcześniej o wyłożeniu ich czymś, co ułatwi Wam ten ostatni krok. To by było na tyle. Na tym etapie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić ciasto w kawałki i podawać najlepiej w towarzystwie filiżanki kawy. Nasza makowa panienka jest gotowa do podania. Można się częstować. Gotowe! Biszkopt jest lekki i puszysty z delikatnym kokosowo-migdałowym posmakiem. Krem jest aksamitny i waniliowy, a wiśnie i gorzka czekolada dodają całości odrobiny charakteru. Piękne i przepyszne ciasto.
Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!